Ło, hon, hon, hon. Ło. Ile człowiek jest w stanie przejść kilometrów bez żadnego przygotowania w ciągu dnia? 20, 50, 100, a może 150 kilometrów? Postanowiłem to sprawdzić. Źródła szczęścia według Chmielewskiego. Daj suba, a pokażę ci jak przeżyć. To uczciwe. Oczywiście troszeczkę skłamałem, że nie poczyniliśmy żadnych przygotowań. Przygotowaliśmy kilka tysięcy kalorii. Nie no, oczywiście żartowałem. Przygotowaliśmy coś bardziej wykwintnego, czyli własnoręcznie upieczony chleb. Załóżmy, że jest styczeń, a na dworze panuje temperatura około 0 stopnia Celsjusza. Dodatkowo na swoje plecy zakładamy 7,5-kilowy plecak. Trasa nie ma zbyt wielu górek, ale dominuje w niej klepanie chodnika oraz asfaltu. To właśnie w takich warunkach podjąłem dwie próby przejścia 50 km. Wiele osób pokonujących w górach od 20 do 30 km uważa, że przejście 50 km jest absolutnie żadnym wyczynem i jest w zasięgu ich rąk, a właściwie w zasięgu nóg. Otóż podejmując dwie próby przejścia 50 km musiałem zweryfikować swoje zdanie i je po prostu zmienić. Pierwszą próbę podjąłem jakieś 2 lata temu i musiało minąć właśnie 2 lata czasu, żebym zapomniał, czym jest właściwie 50-kilometrowy marsz. Pierwsza próba zakończyła się u mnie niepowodzeniem. Przeszedłem 48 km w 9,5 godziny. Tamtym razem popełniłem wiele błędów, ale tym razem zabrałem ze sobą kompana oraz kamerkę, dzięki której możecie zobaczyć urywki z mojej wędrówki. Niestety im więcej kilometrów przebyliśmy, tym moje nagrania były coraz rzadsze, ponieważ a. nie miałem czasu, b. byłem zmęczony, a poza tym po godzinie 17 nagrywanie czegokolwiek nie miało zbyt dużego sensu, ponieważ po prostu było bardzo słabe oświetlenie. Dobra, zatem sami zobaczcie, jak potoczył się mój 50-kilometrowy marsz, który odbyłem 2 stycznia tego roku. Dobra, jest godzina 7:40, a my zaczynamy swój marsz. Jak widać, mróz troszeczkę chwycił, było w nocy -2 stopnie, teraz mam nadzieję będzie koło zera, a w ciągu dnia temperatura podniesie się może do 2 stopni. Jak widać, mróz troszeczkę chwycił, ale jeszcze na lód wchodzić niestety nie można. Mamy ze sobą także wodę, kawę, owoce, ale przede wszystkim niesiemy ze sobą dobre i pozytywne nastawienie. Co nie, Daga? Jej, tak. Niestety ambicje Dagi kończą się na 25 kilometrze. Mi, mam nadzieję, uda się osiągnąć nieco lepszy wynik. Targam ze sobą oczywiście powerbanka, dzięki któremu będę mógł naładować kamerę oraz naładować telefony, na którym zainstalowana jest aplikacja do naliczania kilometrów i pokazująca ślad. Oczywiście także zaplanowaliśmy sobie 50-kilometrową trasę. Mam nadzieję ją osiągnąć. Wydaje mi się, że dłuższa trasa bez żadnego przygotowania jest niemożliwa, ale jeżeli uda mi się zrobić więcej, to czemu nie? Spróbujemy. Na całe szczęście nie mamy tak ogromnej mgły, jaka była na przykład wczoraj, dzięki czemu może niektóre ujęcia będą całkiem ciekawe. Za nami znajduje się kamionka Bolko, czyli zalana kopalnia Marglu z 1997 roku, cechująca się krystalicznie czystą wodą. No dobra, może z tą krystalicznością nieco przesadzam. 50-kilometrowy marsz oznacza 10-godzinną wędrówkę, co przy nagrywaniu może się rozwlec o kolejne 2 godziny. 50-kilometrowy spacer to wydatek energetyczny od około 2,5 do 3000 kilokalorii, a do tego należy doliczyć także 1500 kalorii na podtrzymanie funkcji życiowych. Zatem na taki spacer potrzebuje około 4500 kalorii, zatem trzeba bardzo często jeść, żeby nie dopuścić do utraty energetyczności, który sprawi, że będziemy po prostu wyjuzdani ze wszelkich sił. Jak już wspominałem, to nie jest moja pierwsza próba i już kiedyś próbowałem przejść sobie 50 km, tak samo, bez żadnego przygotowania. Po prostu wyszedłem z domu o 6 rano i wróciłem o godzinie
15. Ja właściwie wróciłem o tej godzinie dlatego, gdyż założyłem sobie plan 70-kilometrowy, którego niestety, ale nie udało mi się zrealizować, gdyż popełniłem wiele licznych błędów. Nie dostosowałem odpowiedniego ubioru. Przede wszystkim po 40 km było mi bardzo zimno, zatem dzisiaj założyliśmy sobie dodatkowe kalesonki, które mają wzmocnić kolana. Moje kolana wtedy po prostu spuchły i nie podołały tak długiego obciążenia. Popełniłem także błąd taki, że zabrałem ze sobą zbyt mało kalorii i po 40 km zacząłem być po prostu głodny. Popełniłem jeszcze jeden błąd, ponieważ ukręciłem na sobie takiego bata, że żeby nie wrócić do domu, nie wziąłem ze sobą żadnych pieniędzy. Jedynie 3 zł, zatem nie mogłem sobie dokupić jedzenia po drodze. Zaczął padać deszcz, albo śnieg z deszczem, także bardzo dobrze, że wzięliśmy ze sobą parasolkę. To chyba jednak śnieg. Śnieg w zimę, no kto by się w ogóle spodziewał? Jak to możliwe? Tutaj prawdopodobnie ktoś sobie naciął chubiaka siarkowego. Pogoda się niestety pogarsza, zatem wyjmujemy parasolkę. Aufzu! Co to za niemieckie? Jak to działa? O! Magia. Wyjdziemy z parasoleczką, nic nie poradzimy. Właśnie mijamy 5. kilometr. Dobra, właśnie wkroczyliśmy na wyspę i będzie pierwszy odpoczynek, ponieważ zrobiliśmy się nieco głodni, a poza tym kamera ma już 30%, zatem muszę ją naładować. Mówią, że powerbank taki chiński, duży, 30 000 nie zmieści się do kieszeni, zatem sprawdźmy to. Włożyłem nawet telefon i się zmieściło, zatem kupujcie po prostu dobre spodnie z dużymi kieszeniami. Właśnie stamtąd wyszliśmy, ale nawet jakbyśmy chcieli teraz skrócić sobie i wrócić do domu, to niestety nie możemy, ponieważ dzieli nas Odra. Także i tak czy siak musimy wrócić do domu. No chyba, że Daga chcesz przepłynąć w pław. Właśnie chciałam się ciebie pytać, jak u ciebie idzie pływanie. No i doszliśmy do punktu widokowego. Ło! Ho! 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 Ło! Gałąź spadła. Dobra, jak niczym w samo południe doszliśmy na kopalnię Folwark. Tutaj tabliczki krzyczą, żeby nie wchodzić, ale jakieś drobne ujęcie postarałem się nagrać. Oczywiście teraz jest sobota, zatem kopalnia jest nieczynna. Oczywiście tabliczki ostrzegają, że prowadzone są wystrzały, ale w chwili obecnej kopalnia jest po prostu nieczynna, bo jest weekend. W oddali były piękne sarenki, ale niestety chyba się nie nagrały. Jest nieco mgła, zatem ciężko uchwycić jakiś ładny widok, no niestety. Ale niczym samo południe, 15 km. No, trochę nam zeszło. Teraz w sumie jest to punkt zwrotny, w którym wracamy do bazy, a właściwie do swojego... To właściwie punkt zwrotny. Tutaj po prostu łamią się normalnie gałęzie pod ciężarem lodu. No i nic, będziemy wracać. Ja jeszcze spróbuję puścić jakiś widoczek, może mi się uda coś nagrać. No i wracamy. Tutaj Dagmara bardzo mocno już narzeka, że coś się uboli nóżka. Zatem prawdopodobnie będzie mnie niedługo opuszczała i będę musiał kontynuować samemu. Tymczasem robimy przerwę na kawę. Znaleźliśmy jakąś wieżyczkę widokową. Co prawda nie wygląda ona solidnie, ale wejdźmy i sprawdźmy, może uchwycimy jakiś widok. Niestety, tak jak już mówiłem, jest duża mgła. Nic nie poradzę. Padła odważna decyzja. Dagmara jednak kontynuuje marsz. Miała już wsiadać w MPK, ale stwierdziła, że nie. Idę. Także super. Idziemy jeszcze co najmniej 15 km do domu. Ja ją zostawię i dalej będę kontynuował sam. Tup, 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 tup. Właśnie przeszliśmy 20 km i niestety, ale spacery bez przygotowania kończą się tym, że niestety, ale czasami jakaś noga, jakaś kostka, coś może rozboleć i tak mnie zaczynam powoli czuć kolano. Nie to, że mnie boli, ale zaczynam je po prostu czuć. Zaczynam je czuć, że pracuję, co może mi za 20 km naprawdę dać popalić. Prawdopodobnie będę kończył ten spacer już po ciemku. No niestety, no w zimę dzień jest krótki. I Dagmara spowalnia. No tak, no Dagmara troszkę spowalnia, ale tutaj jej nie zostawimy.
Musimy jeszcze iść co najmniej 10 km, a ja po tym 30 km postaram się przyspieszyć, aczkolwiek, no tak jak mówię, kolano różnie może być. No zobaczymy. Dobra, my za 2 km się rozstajemy, a ty, Frelka, włóż browarka do lodówki. Skluć. Dobra, skluć browarka do lodówki, nie będzie. Rozstajemy się, ponieważ no każdy ma swój próg dystansu, który może pokonać. Akurat u Dagi wynosi około 25 km, więc przy 25 km się po prostu rozstaniemy i ja dalej sam będę kontynuował podróż. Dobra, teraz idziemy bez Dagmary, więc zwiększyliśmy nieco tempo, ale zaczął znów padać deszcz, więc nie wiem, czy mi się to uda. Zobaczymy. Mijamy właśnie 30 km i zaczyna się typowa walka z samym sobą. Mijamy właśnie punkt, z którego zaczęliśmy, co oznacza, że właśnie przeszliśmy 30 km. No niestety jest coraz ciężej i powoli będzie się ściemniało. W dodatku zaczyna kropić deszcz. Nie jestem jakiś bardzo zmęczony, ale jak już mówiłem, kolano daje we znaki. Mam nadzieję, że dam radę przejść ten dystans, chociaż coraz bardziej te 50 km staje się mało realne, ale 40, czemu nie? Jestem na 38 km, a właściwie na 39 prawie kilometrze i raporty są teraz coraz rzadsze, ponieważ oczywiście jest ciemno i nie ma co nagrywać właściwie. Ja ledwo co idę, nie wiem czy na pewno przejdę te 40 km. Zadzwoniłem do Dagmary, ma po mnie wyjść na 48 i jeszcze dobić te 2 km, mi pomóc i mnie wspomóc, ponieważ naprawdę jest lipa i moje nogi odmawiają posłuszeństwa, ale przejdę. No, 40 km zrobione. Jestem bardzo, ale to bardzo mi się już nie chce. Ale no cóż, jak zostało tylko 10, to już prawie jestem w domu. Więc nie zrezygnuję. No niestety mój marsz kończy się na 45 km. Po prostu nogi odmówiły posłuszeństwa, no i cóż, trzeba kończyć. A jutro jeszcze dogram relację dodatkową, ponieważ dzisiaj już idę bardzo powoli, dobijając ostatnie kilometry, bo po prostu już nie mam totalnie siły. Przykro mi. Jak widzicie, niestety nie udało mi się ukończyć marszu, gdyż własne zdrowie cenię bardziej niż wyzwanie. Od razu chciałbym tutaj ocenić aplikację Map My Run, która okazała się fatalna. Jest to aplikacja, która jest następstwem Endomondo. To właśnie nią naliczałem kilometry i niestety do tej pory w trasie nie mogę załadować statystyk. Pisałem nawet do obsługi technicznej, żeby coś z tym faktem zrobili, ale olali mnie, zatem i ja tą aplikację olewam zimnym moczem i ją po prostu kasuję. Na szczęście jednak aplikacja zdołała zapamiętać czas podróży, ilość przebytych kilometrów oraz liczbę teoretycznie spalonych kalorii. Jak widać, marsz trwał prawie 12 godzin, spaliłem przy tym prawie 6000 kalorii oraz przeszedłem 45 kilometrów. Dusza żonna wyzwań nieco się zasmuciła, ale po powrocie do domu wiedziałem, że podjąłem najlepszą decyzję, jaką mogłem. Okazuje się, że 12-godzinny marsz niesamowicie obciąża kolana, które ciągle pracują i muszą się zginać. Ciągle pracują i się zginają. I ocierają o siebie. Niestety. Co powoduje po którymś kilometrze niesamowity ból. Możecie przejść, właściwie przebiegnąć 42-kilometrowy maraton w ciągu 4-5 godzin i może Wam się wydawać, że przejście spacerkiem 50 kilometrów jest właściwie niczym. Jednak jak się okazuje, nie można ignorować liczby zgięć kolana, ponieważ może po prostu rozboleć. Tak naprawdę u mnie po 30-kilometrowym marszu zaczęła się walka z samym sobą, a 45 km skończyło się nie tylko bólem kolana, który towarzyszył mi przez kolejne 2 dni, ale także gorączką, która nie wiem skąd się wzięła, ale się pojawiła. Uważam, że dobrze, iż nie przeszedłem kolejnych 5 km, ponieważ jedynie pogłębiłbym skutki uboczne tak długiego marszu i mógłbym przez tydzień odczuwać znaczący dyskomfort, który do tej pory mi w lewym kolanie towarzyszy, ale jest bardzo niewielki. Ale uwierzcie, gdy wstałem na drugi dzień, to właściwie nie mogłem rozprostować tego kolana.
Jak się zatem okazuje, bez przygotowania nie jest wcale to taka prosta sprawa. I u mnie po 30 kilometrze kończy się spacer, a zaczyna się po prostu walka z samym sobą. Chociaż zdaję sobie sprawę, że doświadczony piechur dopiero właśnie po 30 kilometrze zaczyna się rozgrzewać. Postanowiłem zorganizować challenge. Hashtag marsz 50 km. Wrzucajcie zatem swoje nagrania na YouTube'a, jeżeli macie swój kanał oczywiście, oraz na Facebooka, a także na TikToka swoje relacje z przejścia 50 km lub jeżeli nie dacie rady, to przejścia 45 km. Po prostu próby podjęcia 50-kilometrowego spaceru. Oczywiście nie musicie się zamykać w 50 km, możecie zrobić więcej, czyli tyle, ile po prostu jesteście w stanie. Czego nas uczy 50-kilometrowy marsz, a właściwie próba podjęcia takiego marszu? Oczywiście mi się nie udało, ale uważam, że każdy powinien spróbować, ponieważ taki marsz niesamowicie uczy pokory oraz empatii. Żyjąc w betonowej dżungli pełnej komfortu, nie doceniamy wszystkich rzeczy, które posiadamy. Sądzę, że gdy wrócisz z takiego marszu, to z całą pewnością docenisz nawet i żonę czy partnerkę, która przygotowała ci pyszną kolację i ją zasmakujesz i uznasz, że to jest najlepsza potrawa na świecie. Uświadamiasz sobie, że kochasz tą partnerkę, bo przyrządziła ci pyszną kolację. Oczywiście nie tylko dlatego, że ci przyrządziła pyszną kolację, ale dlatego, że jest, a wcześniej może jej trochę nie doceniałeś, bo było to taką zwykłą, szarą codziennością. Taki marsz potrafi wiele zweryfikować. Istnieje taki człowiek jak pan Mateusz Waligura, który przeszedł w 58 dni pustynię Gobi. Jak dla mnie jest to prawdziwy, hardkorowy freak, który pokazuje, że tak naprawdę wszystko jest możliwe. No, prawie wszystko. Czymże jest takie drobne wyzwanie w porównaniu z jego wyczynem? Otóż drobną przygodą, którą zdecydowanie zapamiętasz. Gorąco polecam. Survival, preparing, bushcraft, dzika kuchnia jadalna oraz poszukiwanie w życiu szczęścia to tylko slogany, ale mój kanał ma ambicje być czymś więcej. Być światem dla ludzi, którzy nie mają kołka w 4 literach, którzy cenią sobie naturę oraz lubią dzielić się swoją własną wiedzą. Jeżeli spodobał Ci się ten film, to zapraszam do wejścia na mój kanał i obejrzenia innych. Zapraszam także do subskrybowania oraz komentowania filmu, ponieważ to bardzo mocno motywuje mnie do dalszej pracy. Jak widać, moje materiały stale polepszają się pod względem jakości. Porzuciłem nagrywanie telefonem na rzecz kamerki GoPro, a także oczywiście kamerka GoPro może nagrywać w 4K i staram się taką rozdzielczość utrzymywać, jednak bierzcie pod uwagę, że w chwili obecnej słońce na naszą Polskę dostarcza zbyt mało promieni słonecznych, żebym mógł uzyskać mięsistość i wyrazistość tego obrazu. Staram się jak mogę, ale niestety nie zawsze mi się to udaje. Oczywiście robię upgrade'a kolorów w czasie postprodukcji i w czasie montażu, ale nie zawsze mogę wszystko naprawić. Mam nadzieję, że docenicie moją pracę i wybaczycie wielkie błędy techniczne filmów poprzednich. Mam nadzieję, że mój kanał nie tylko będzie lepszy pod względem technicznym, ale także i merytorycznym. Oczywiście mam zamiar nagrywać więcej. W kolejce czekają nagrania takie jak lutowanie Prepersa oraz coś o jałowcu. Właściwie o pysznej nalewce z jałowca. Zachęcam zatem do subskrybowania, komentowania i oceniania tego nagrania. Zachęcam też do zajrzenia na mój blog oraz na mojego TikToka, w którym umieszczam urywki, krótkie urywki z moich nagrań. To zlatuje z linii. Nie. Tak. Nie. Może i faktycznie. To zleciało nad nami, a nad nami tylko to jest. He. Choćby jeszcze dostaniemy w głowę. Dobra.